Cześć, tu Basia z kanału Życie bez scenariusza, Australia Vlog. Dziś zapraszam Was na kawałek mojego codziennego życia w Australii. Widzieliście piękne kwiaty, kangaroo path. Wiosna wreszcie zawitała do Perth, a to oznacza jedno: porządki w ogrodzie. Ale nim zaczniemy od spaceru. Spacer w parku pobliskim, blisko mojego miejsca zamieszkania. Taki malutki spacerek. Jest coś magicznego w obserwowaniu przemiany nudnego zimowego krajobrazu w kolorowy i kwitnący ogród. Możliwości są nieograniczone. Krajobrazy kolorowe, kwitnący ogród, ludzie, którzy uprawiają sporty, pływają na kajakach z rodzinami, sami jeżdżą na rowerach, spacerują. Widać, że wiosna wróciła do Perth. Kochani, zapraszam do oglądania. U nas tu w Australii, na polach, można zobaczyć takie ptactwo. Nie wiem, jak ten ptak się nazywa, ale w Polsce mamy bociany, a tu coś zbliżonego, tylko w innym kolorze. No kochani, przyroda mówi sama za siebie. Wiosna przyszła do Perth. Dzisiaj jest 30 sierpień. 1 września mamy pierwszy dzień wiosny, więc można powiedzieć, wiosna przyszła jakby 2 dni przed czasem. Co jest piękne, chcieć żyć. Człowiekowi zaczyna się chcieć żyć. Ptaki, ptaki śpiewają. Jest przepięknie w każdym jednym miejscu. Zresztą sami słyszycie. A teraz, kochani, po spacerze zaczynamy dzień od kawy w moim ogrodzie, a potem masakra. Trawa, chwasty po pas,
a róże czekają na przycięcie. To moje zadanie na dziś. Przygotować jedną z rabat na nowy sezon. Pokażę Wam, jak wygląda wiosna w zachodniej Australii, jakie rośliny tu królują i jak wygląda codzienność emigranta z drugiego końca świata. Jest coś magicznego w obserwowaniu przemiany nudnego zimowego krajobrazu w kolorowy, kwitnący ogród. Możliwości są nieograniczone i nie mogę się doczekać, aby zanurzyć się w świat wiosennego ogrodnictwa w Perth. Uwielbiam jeździć właśnie teraz po wszystkich sklepach ogrodniczych tutaj w okolicach Perth. Jednym z takich głównych jest to Bunnings. Pojedziemy sobie jeden dzień właśnie na dział ogrodniczy. Jak już mówiłam, oficjalnie wiosna w Perth, czyli czas, kiedy ogród wygląda tak, jakby przeszło przez niego stado kangurów. Ale spokojnie, nie było kangurów, to tylko zima. No i wreszcie wygląda na to, że zima w Perth się skończyła. W tym tygodniu w nocy było 6 stopni Celsjusza i przez 4 dni pod rząd padało. Masakra. A dziś sobota, piękny poranek, niebo błękitne, słońce od rana i od razu chce się żyć. Też tak macie pewnie. W Polsce również miałam takie uczucie, jak przechodziła wiosna, że człowiek czuł się taki zrelaksowany, czuł ten zapach właśnie nadchodzącej wiosny. No więc jak widzicie, zaczęłam dzień tak jak lubię. Od kawy w ogrodzie, potem przeszłam się dookoła i co zobaczyłam? Tak jak już mówiłam, chwasty po pas, a róże zapomniałam je przyciąć na zimę. No to mam zadanie na dzisiaj, przygotować na wiosnę jedną z moich rabat. Wiosna, jak wszyscy wiemy, wiosenne ogrodnictwo wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Pojawiają się szkodniki i choroby, a nieprzewidywalna pogoda może być bardzo uciążliwa dla naszych roślin. To jest właśnie mój piesek. Nazywa się Lucky Boy. Lucky. Zawsze mi towarzyszy. Jak jestem w domu, nie odstępuje mnie na krok. Zresztą sami zobaczycie. Ale dobrze się poopalać w tak słoneczku. Piękne uczucie. Pierwsze takie fajne promienie słońca, bez wiatru. Przyjemnie. Można było wyjść w krótkim rękawku, w klapkach. To jest właśnie to, co kocham tutaj w Australii.
Co chodzi o glebę, to kolejny poważny problem, ponieważ zimna pogoda może ją troszeczkę wyjałowić, pozbawić niezbędnych składników odżywczych, nie wspominających już chwastach, które zdają się rosnąć w zastraszającym tempie, konkurując z naszymi ukochanymi roślinami. Nie wiem, dlaczego warzywa tak szybko nie rosną jak chwasty. Ja tego nie mogę zrozumieć, no ale nie ma złotego środka na to. No i oczywiście podlewanie i składniki odżywcze. Ja ze składników odżywczych nie używam gotowych, robię swoje naturalne, więc czasem Państwu również pokażę. Nie zapominając też o stworzeniach, które uwielbiają podjadać nasze piękne kwiaty i liście. Na końcu filmu Wam pokażę, co mi zjada liście. Ale mówiąc już, że ogród to relaks, no chyba, że trzeba wziąć się za chwasty do pasa, wtedy to bardziej fitness niż relaks, ale przynajmniej siłownia za darmo. Ale mówią również, że podlewać trzeba wcześnie rano albo późnym wieczorem. W południe nie podlewamy w południe. To nie podlewanie, to sauna dla roślin w południe. Dlatego stosuję mulch. Taki korek jakby. Jest to taki kocyk dla ziemi, tylko nie w kratkę. Mówią podlewaj rano, podlewaj wieczorem, a ja mówię tak, podlewaj wtedy, kiedy przypominasz sobie, że masz ogród. Tyle, że w południe te rośliny dostają saunę, a nie prysznic. Więc, kochani, tu Wam jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz. Tu w Australii taką ciekawostką jest, że jeżeli macie gdzieś sprzęt ogrodniczy, bardzo proszę, sprawdzajcie, czy w rękawicach czasami nie siedzi jakiś gość. Więc dobrze zawsze wziąć tak troszkę zgnieść te rękawice, bo chodzi głównie o pająki. Nie ma ich zbyt wiele, no niestety muszę zawsze lepiej to zrobić, nim później odchorować. To jest taka moja mała rada. Tak samo, jeżeli macie buty na zewnątrz, też lepiej wytrzepać, popatrzeć, bo czasami licho nie śpi, jak to mówię. Muszę Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Australijczycy mają dwie szkoły ogrodnictwa. Albo perfekcyjny trawnik jak z reklamy, albo bush style, czyli styl buszu. Czyli wszystko rośnie jak chce. Ja jestem gdzieś pomiędzy. Perfekcyjny bush, może tak to ujmę, dlatego że nie mam idealnie. Oczywiście mój mąż kosi trawę, więc to już jest jego działka. A różne takie pielenie, to wszystko należy do mnie. No i tak właśnie wygląda wiosenny ogród w Perth. W moim ogrodzie. Trochę chaosu, trochę piękna, trochę walki z frangipani, a Wy? Jak wyglądają Wasze wiosenne porządki? U Was to raczej teraz jesienne będą przygotowania. Dajcie znać w komentarzach, może się pośmiejemy razem. Wszystko w ogrodzie obudziło się do życia. Kwiaty, trawa, ptaki i ja też. Po ciężkiej pracy wylądowałam na hamaku. To jest mój czas na odpoczynek, moja mała nagroda. Tak wygląda jedna z opcji mojego wypoczynku na drugim końcu świata, w Perth w zachodniej Australii. Dzięki, że byliście ze mną, a teraz dajcie znać w komentarzach, jak wyglądają Wasze wiosenno-jesienne porządki. Do zobaczenia w kolejnym filmie.
Subskrybujcie, bo w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak przetrwać australijskie upały, nie zamieniając ogrodów w pustynię. Kochani, życzę Wam miłej niedzieli, spokojnej, uśmiechu na buzi i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Bye.